Właściwie, Toby, nauczyłem cię już prawie wszystkiego, czego mogłem. A więc tak, jak widzisz, mogę na przykład przerwać kartę. Widzisz przykład postaci Czekaj. Arona. Co? To ty zabiłeś ojca Hope? Skąd to zdziwienie? Mówiłem ci już wcześniej, o co chodzi z przerwaniem To karty. nie ma sensu, Aaron zmarł z przyczyn naturalnych. Przyczyny, skutki. Wywołuje mały ciąg zdarzeń. Jak wy to nazywacie, działa efekt motyla. No, mówiłem ci o tym wcześniej, Ale dlaczego? pamiętasz? Ty możesz w każdej chwili nas zabić? I Raven, Hope, Melody, Lightera, mnie... Wszystkich nas będziesz wybijał po kolei, tak? Nie rozumiesz tego! Musiałem doprowadzić do spotkania 4 asów, robiąc hołd Musiałeś następcę tronu. zabijać? No świetnie, po prostu świetnie. A teraz się przyznaj, kogo jeszcze się pozbyłeś? Tobie nie mogę ci mówić wszystkiego. A co z bratem Hope? Co z nim zrobiłeś? Dlaczego do cholery się tak na nią uwziąłeś? Nas wszystkich będziesz torturował? Nam wszystkich będziesz po kolei zabierał tych, którzy są dla nas ważni? Uspokój się, Toby. Zrobię to, co będzie słuszne. Pewne poświęcenia były konieczne, aby ocalić innych. 4 asy musiały się O spotkać. co ci chodzi z tymi 4 asami? Ciągle o nich mówisz, ale nic To konkretnego. jedyny sposób, w jaki możecie uchronić się przed niebezpieczeństwem. Akurat, nie wierzę w żadne przesądy. A w to wierzysz? Toby, przepraszam, nie chciałem tak mocno. A tego mnie już nie nauczyłeś, co? Dlaczego miałbym się uczyć zadawania bólu? No skoro uczysz mnie morderstwa, to czemu nie? Tobi, nie chcę uczyć się złych rzeczy. Chcę nauczyć się tylko bronić przed Kim? nią. Co nam grozi? Czy możesz choć raz powiedzieć coś bezpośrednio? Snitch? Czy są jeszcze jakieś rzeczy, o których chciałbyś mi powiedzieć? Cóż, zrobiłem już wszystko, do czego miałem prawo. A więc nie ma już więcej zaklęć. Te, które znasz, ci wystarczą. Kiedy dostanę pozostałe karty? Że co, proszę? Karty. Kiedy mi je dasz? Dopóki żyję, są moje. A więc co tu jeszcze robisz, skoro masz zastępcę? Jak długo mnie śledziłeś? Cały czas, odkąd spotkaliśmy się po raz pierwszy. Wybacz, nie mam na to wpływu. Mimowolnie widzę z twojej perspektywy. Widzę, że nic nie ukrywasz. Przypominam, że w każdej chwili mogę się ciebie pozbyć. Ja ciebie też. Żartowałem, przecież nie zrobiłbym tego. Ty też tego nie zrobisz, prawda? Przepraszam, Snitch. Cóż... Skoro taka była twoja wola... To najwidoczniej tak musiało być. Najwidoczniej spełniłem już swoje zadanie. Snitch... Ja... Więc dobrze ci tak, wiesz? I dobrze ci tak. Żegnaj, Snitch. Co? Toby, ale jak to zabiłeś Snitcha? O, Toby, on mógł być kluczem do wszystkiego. Mam karty. No to faktycznie bardzo dużo to daje. No dobra, przepraszam. Pokłóciliśmy się. Nie panowałem nad sobą, okej? Myślałem, że tak będzie... Ale to nie zmienia faktu, że jesteś totalnym idiotą. I tak powiedział mi wszystko, co mógł powiedzieć.
Poradzimy sobie bez No niego. cóż, pozostaje mi tylko Jakoś. zgodzić się z Bri. To, co zrobiłeś, było totalnie głupie. Przestańcie! Wiem, że nie powinienem, ale przestańcie, dobra? A więc co teraz zrobimy? Cóż, chyba po prostu póki co trzymamy się planu. Och, a więc jest jakiś konkretny plan. Zneutralizować Jeffreya. Kiedy przyjdzie na pole bitwy, musi zobaczyć Bri i Melody. Naprawdę myślicie, że to odbierze mu ochotę do walki? Miejmy nadzieję. Cóż, być może zgodzi się razem działać przeciwko Avery. I tutaj pojawia się kolejny problem. Avery Northwind postanowiła bardzo rozsądnie pojawić się na polu bitwy podczas walki Arialu z Arasinem. Nie wiemy dokładnie, co chce zrobić. Wiemy tylko, że nic dobrego. Co mamy z nią zrobić? Zabić, uwięzić, przekonać, że to, co robi, jest złe? Jej nic nie przekona, ale pozbawiać życia też jej nie chcę. No, ale jeśli nie da się jej już uratować, no to ja nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens. Nie. Nie, to moja żona. Mamy razem dziecko. Poza tym, ona nigdy taka nie była. Nigdy nie miała złych zamiarów. Po prostu coś się z nią stało, już nie jest sobą. Dlaczego z góry zakładacie, że już nie da się jej uratować? No to w takim razie proszę bardzo, czekamy na pomysły. Może... Wiecie, no mimo wszystko mam te karty. I znam kilka zaklęć z ich użyciem. Może mógłbym ją zamknąć w neutralnej przestrzeni. To znaczy? Snitch nauczył mnie sprowadzać do tego dziwnego świata. Nie wiem, tam właściwie nic nie ma poza ciemnością. Jest tylko jeden problem. Potrzebowałbym karty reprezentującą Avery. Inaczej nie dam rady. A skąd wziąć kartę reprezentującą Avery? Nie wiem, tego mnie nie nauczył. Być może dałoby się wziąć jakąś istniejącą kartę i tak jakby przypisać ją do Avery? Czy coś w tym rodzaju? A jeśli nie, to może po prostu stworzyć nową. No, a gdyby Snitch tu był... pewnie i tak by mi nie chciał powiedzieć. No dobra, ale zamkniesz ją tam i co? Zostawisz jak małe dziecko, żeby przemyślała swoje zachowanie? To kolejny problem. Cóż... Myślmy pozytywnie. Wy tego w ogóle nie rozumiecie! Oni zniszczyli Elixir, a wy na to po prostu pozwoliliście! A teraz, kiedy ja wracam i chcę przywrócić to, co było, to nagle nie, tak nam pasuje, nic nie zmieniajmy, siedźmy tutaj na górze i nie dawajmy nawet znaków życia! Niech wszyscy o nas zapomną! Nic z tego, co zrobiliśmy dla tego świata się nie liczy! Uspokój się! Nie chcemy rewolucji, tak jest lepiej. Musisz uświadomić sobie, że czasy się zmieniają. Czasy się zmieniają, no tak, ale to nie oznacza, że to, co tworzyliśmy przez lata, ma być zniszczone i zapomniane! Ja się zgadzam z Avery. Miranda, jak ty możesz w ogóle zgadzać się z taką głupotą? Może nie w aż tak krwawy sposób, ale powinniśmy dać im znać o swojej obecności. Tyle lat, a oni przestali przez ten czas nawet wierzyć w nasze istnienie. Ale to, co planujesz, Avery, to jest zdecydowana przesada. To nie jest żadna przesada! Mówiłam, nic nie rozumiecie! Po prostu róbcie, co wam każe i patrzcie, jak Imperium Elixir powraca do życia! Nie słuchajcie jej, ona oszalała! Avery, przestań do cholery! Przestań robić to, co robisz i daj sobie spokój! Przed niczym ich nie ochronisz, po prostu ich zostaw i daj temu światu żyć swoim życiem! A po moim trupie! Dopóki żyje Elixir, nie przestanie istnieć i nie zamieni się w jakiś Aras Nierial! Uspokójcie się! Przestańcie! Nie będziesz mi mówił, co mam robić! Za nic jej nie wierzcie, chcę zniszczyć czyjś świat kosztem powrotu własnego! Zostaw go! Powiedziałam wyraźnie, zostaw go. Chcemy spokojnie porozmawiać. Będziemy walczyć. Zrobimy to, co nam każesz. Ufamy ci. Ale jak to? Ale jak to tak nagle zmieniliście zdanie? W porządku, jednak miałaś rację. Przepraszam, że ci nie ufałem, po prostu to brzmiało zbyt brutalnie. Ale spokojnie, być może twój plan jest dobry. Tak, masz rację, Avery. Oni są największym złem i trzeba ich zgładzić. Co wy wszyscy robicie? To jest nienormalne! Wrabiamy ją. Myśli, że jesteśmy po jej stronie, to jest spokojna. Nie kwestionuj tego, co mówi, to nie będzie przeciwko nam.
Pragnę przedstawić Bree Riverscore, reprezentantkę ziemian. Och, jakże miło się znowu spotkać. Ach, akurat nie muszę się przedstawiać. Znamy się już od paru lat. Aha. Ach, może przejdźmy do właściwego punktu spotkania. No cóż, chyba wszyscy wiedzą, co się tutaj dzieje. Avery planuje coś bardzo złego, a my musimy coś z tym Więc zrobić. jeszcze raz, jaki był dokładnie jej plan? Podczas gdy Aras i Ariel będą na polu walki, dołączyć do nich i zaatakować obie Jest armie. święcie przekonana, że będziemy ze sobą walczyć. W rzeczywistości jednak Hope, królowa Arialu, chce rozegrać to inaczej. Zapobiec rozlewowi krwi, pozwolić mu spotkać mnie i Melody, czyli jego zaginioną żonę i córkę. Może wtedy uda się przekonać Jeffreya do kooperacji. Pogubiłam się. Więc co robimy? Snitch? Snitch, jesteś tu? Wiem, że tu jesteś! Snitch? Snitch! No dalej, rozwiej te kartki. Wiem, że tutaj jesteś. Nie udawaj, że cię nie ma. Wiem, że żyjesz. Snitch? Jesteś tutaj, prawda? Snitch! Snitch, do cholery, nie żartuj sobie ze mną! Snitch? Snitch, naprawdę jesteś nam potrzebny! Proszę! No przepraszam cię! Chodź tutaj, musisz nam pomóc! Huh? Snitch, to byłeś ty, prawda? Co tutaj się... O co z tym chodzi? Co to jest? Snitch, nie możecie po prostu pokazać i tego powiedzieć? No czegoś takiego to jeszcze nie widziałam. Wreszcie jesteś, Toby. Co ty tam tak długo robiłeś? Szukałem Snitcha. Skoro go zabiłeś, to już go nie znajdziesz, no Ale wybacz. nie jest. Znajdę go. Tak właściwie to już go znalazłem, a to niby jak. Wołałem go. Karty wysypały się z pudełka. 4 asy ułożyły się w koło. Po chwili rozwiał je wiatr. Wydaje ci się, że to jakaś wskazówka? Tak. Obstawiam, że tego może wskrzesić. Proponuję, żeby ułożyć te karty jeszcze raz w ten sam sposób. Jeśli on próbuje nam pomóc, to powinniśmy dać temu szansę. No i co? Teraz chyba coś powinno się stać. Ma stworzyć nową kartę. Połóż Jokera na tym środku. Postaw w kole osobę, do której ta karta ma być przypisana. Wszystkie asy stoją wokół niej, trzymając swoje karty. Teraz wiesz co masz robić.